Nowe istoty, zmieniona grawitacja i mutanty w Minecraft. W dzisiejszym odcinku przedstawię 12 dziwnych modyfikacji, które urozmaicą waszą rozgrywkę. Jeśli jeszcze nie macie suba z dzwonem, koniecznie to zmieńcie i zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. A jeżeli macie suba, sprawdźcie, czy na pewno macie dzwonek. Linki do modu w opisie filmu i na moim Discordzie. Italian Brainrot. Modyfikacja dodaje do gry 11 unikalnych stworzeń z uniwersum Italian Brainrot, które będziecie mogli spotkać na waszym świecie. Każdy mob posiada wyjątkowy model, dopracowane tekstury oraz własne charakterystyczne dźwięki. Bombardiro Crocodilo. Oto przykłady stworzeń. Pierwszy to krokodyl samolot. Ma 100 punktów zdrowia i jest wrogo nastawiony do gracza. Gdy was zauważy, unosi się w powietrze i zrzuca bomby, które zadają obrażenia i podpalają teren. Jednak jeśli podejdziecie wystarczająco blisko, możecie na niego wsiąść i latać. Dodatkowo po naciśnięciu lewego przycisku myszy zaczyna strzelać rakietami. Drugi mob to rekin w butach. Nie zaatakuje, dopóki go nie uderzycie. Można na nim jeździć, a jego wyjątkową zdolnością jest chodzenie po powierzchni wody. Kolejny to Tung Tung Sahur. Jego dokładna nazwa to Tung 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 sahur. ma 40 punktów zdrowia i jest bardzo agresywny. Jeśli nie macie zbroi, zabije was na 2 hity. Jest chyba z baleriną cappuccino. Czwarty mob to krowa w planecie ze stopami. Jeśli ją zaatakujecie, zacznie obracać was wokół własnej osi. Jest jeszcze mnóstwo innych dziwacznych stworzeń. Między innymi Brbr Patapim, Słoń Kaktus i Tatata Sahur. Jeśli jakąś nazwę wymówiłam błędnie, możecie poprawić mnie w komentarzu. Oprócz tego są nowe bronie i płyty. Osobiście nie interesuję się tym uniwersum i nie jestem znawcą, jednak na pewno modyfikacja przypadnie do gustu fanom Italian Brainrot. Flatter Entities. Moby w 2D to możliwe. Dzięki tej nietypowej modyfikacji wszystkie stworzenia w Minecrafcie, a nawet sam gracz pojawią się w grze w formie dwuwymiarowej. Od teraz wszystko będzie po prostu płaskie i bez głębi. Modyfikacja, jak sam twórca twierdzi, jest inspirowana prima aprilisową wersją gry z 2019 roku. Moby wyglądają naprawdę dziwacznie, ale jednocześnie cały efekt jest zaskakująco dobrze dopracowany. Gdy krążycie wokół postaci, jej wygląd dynamicznie się zmienia, tak jakby była namalowana na kartce. Warto jednak uważać. Hitboxy pozostają trójwymiarowe, więc czasem może wydawać się, że uderzacie w powietrze, podczas gdy w rzeczywistości trafiliście potwora. Gravity API. Ta modyfikacja dodaje przedmioty, które pozwalają zmienić grawitację gracza oraz mobów. I to dosłownie. Niestety, aby zdobyć itemy, musicie użyć komend lub być na trybie gry kreatywnym. Jeśli chcecie zmienić swoją grawitację, weźcie czerwone symbole. Przedmiot, który ma kształt strzałki do góry, po prostu odwraca grawitację. Używając go, zmieni się wam perspektywa i od razu polecicie do góry. Kółko zmienia grawitację w kierunku północy. Krzyżyk w południe, lewa strzałka w kierunku zachodu, a prawa do wschodu. Jeśli chcecie zmienić grawitację mobów, użyjcie jasno-niebieskich symboli. Modyfikacja jest naprawdę dziwaczna. Da się zmienić nawet Ender Dragona. Spróbujcie przejść Minecrafta z odwróconą grawitacją. To świetny pomysł na challenge. Oh no, my car. Opuszczone podejrzane samochody porozrzucane po świecie i dziwne krowy. Ta modyfikacja dodaje nowe moby do gry, które będą próbowały was zabić. Na swojej drodze będziecie mogli spotkać czerwony samochód z otwartymi tylnymi drzwiami. Radziłabym do niego nie wchodzić. Dlaczego? Po wejściu uruchomi się animacja, a chwilę później zostaniecie wyrzuceni z pojazdu. Wtedy rozpocznie się prawdziwy koszmar. Pojawią się nowe agresywne stworzenia. Pierwszy to boss, tak zwany El Banito. Ma różowe oczy i fioletowe ubranie. Zadaje 2 serca obrażeń. Zanim wyjdą dwunożne krowy. Wyglądają, jakby wyszły prosto z siłowni. Są napakowane i agresywne. Mają 10 punktów zdrowia i będą was gonić, dopóki nie zginiecie. Niestety nie da się ich wydoić. Steve Chair. Krzesło Steve w Minecraft to możliwe. Ta modyfikacja dodaje do gry nowy, nietypowy blok dekoracyjny. Aby go stworzyć, dajcie do craftingu 3 niebieskie wełny, 2 żółte, 1 błękitną i brązową. Wyjdzie wam Steve w kształcie krzesła. Niestety nie możecie na nim siadać. Mam nadzieję, że w przyszłości twórca moda to doda i nie tylko będziecie mieć nową dziwną dekorację, ale też miejsce do siedzenia. DNZ Skibidi Toilet. Dodaje do gry nowe moby takie jak Skibidi Toilet, Cameraman, Speakerman i wiele więcej postaci z tego dziwnego uniwersum. Od teraz na waszym świecie będzie generował się nowy biom z unikalnymi strukturami. Kiedy na niego wejdziecie, dostaniecie 2 negatywne efekty: głodu oraz spowolnienia i będziecie mogli usłyszeć nowe dźwięki lub muzykę. Struktury wyglądają jak opuszczone, zniszczone wieżowce. W ich wnętrzach możecie znaleźć skrzynie zawierające węgiel, żelazo, drewno oraz specjalną figurkę. Jeśli klikniecie nią w podłoże, zrespi się Cameraman. Na biomie pojawiają się nowe moby, które toczą między sobą nieustanne walki. Oto najlepsze z nich. Gigantyczny boss Skibidi Toilet w okularach, który potrafi latać i niszczy swoich wrogów za pomocą potężnych laserów. Walka z nim to ogromne wyzwanie. Jest niesamowicie silny, ma mnóstwo życia oraz potrafi niszczyć bloki. Drugi boss to Titan TV Man. Jest neutralnie nastawiony
do gracza. Dopiero kiedy go uderzycie, zaatakuje. Jeśli nie macie zbroi, zabije was na hita. Jest jeszcze Titan Speakerman, dziwne pająki, kamery i mnóstwo innych ciekawych stworów. Czasami może zrespić się horda Skibidi Toilet. Są w niej potwory o różnych teksturach i modelach. Jeśli ją zobaczycie, uciekajcie. Są agresywnie nastawieni do gracza. Mod dodaje też nowe bronie, np. blaster i olbrzymi młot oraz nowy środek transportu. Toaletę, na której możecie jeździć. Do a flip. Moby, które potrafią robić backflipy. Dzięki tej modyfikacji jest to możliwe. Od teraz mob spadający z dużej wysokości może zrobić przewrót w tył. No prawie każdy. Niestety backflipa nie zrobi smok, wither i nietoperz. Jednak takie moby jak osadnik, krowa, owca, zombie, szkielet i wiele więcej to potrafią. Nawet sam gracz teraz może zrobić przewrót w tył. Niestety w zderzeniu z ziemią dostajecie obrażenia. Według mnie ciekawie to wygląda i na pewno udziwni waszą grę. Skinned carts. Dodaje nowe wagoniki w kształcie zwierząt do gry. Możecie je skraftować używając zwykłego wagonika i różnych kolorów wełny, zależnej od tego, jakiego zwierzaka chcecie zrobić. Znajdziecie wagoniki inspirowane mobami z Minecrafta, takimi jak panda, pszczoła, rozdymka czy żółw, ale też mnóstwo innych zwierząt, na przykład słoń, biedronka i wiele więcej. Wyglądają dziwacznie i na pewno urozmaicą waszą jazdę wagonikami. YDM's weird mobs. Dodaje 31 dziwacznych stworzeń do gry. Większość z nich to połączenie istniejących mobów w grze lub zmutowane potwory. Oto kilka według mnie najciekawszych istot. Gigantyczny różowy aksolotl. Jest przyjaźnie nastawiony do gracza i można go oswoić przy pomocy wiadra z tropikalną rybą. Da się na nim jeździć, co czyni go doskonałym środkiem transportu w wodzie. Drugi mob to aksolotl w wiaderku. I to dosłownie. Występuje w różnych kolorach. Jego głowa i rączki wystają z wiadra i nie chodzi, tylko skacze. Trzeci stwór to boss. Przerażające połączenie pająka i creepera. Ma 200 punktów zdrowia i jest neutralnie nastawiony do gracza. Dopiero kiedy go uderzycie, zaatakuje. Walka z nim jest niezwykle wymagająca. Respi małych pomocników, którzy wybuchają. Strzela pajęczyną, daje negatywne efekty i potrafi wyrzucać was w powietrze. Kolejna grupa interesujących mobów to hybrydy wilków i ludzi. Dzielą się na zwyczajnych i zarażonych. Zwykłe wersje mają skiny graczy, np. Alex lub Steve'a. Chorzy wyglądają jakby wpadli do trującej cieczy. Oba typy walczą między sobą i atakują niektóre stwory, np. bossa, o którym wspominałam wcześniej. Czwartym mobem jest nadzorca ze skrzydłami. Ma 125 punktów zdrowia i jest agresywny. Nawet jeśli jesteście cicho, potrafi was znaleźć i zaatakować. Jest jeszcze połączenie lamy i pająka, Vexa i piglina, Creeper Blaze, gigantyczny komar i mnóstwo innych ciekawych stworzeń. Oprócz tego są też nowe zbroje i bronie. Moai. Modyfikacja inspirowana posągami z Wyspy Wielkanocnej. Od teraz na Grzybowej Wyspie i plażach będą generować się nowe bloki, które przypominają rzeźby z twarzą. Podczas pełni księżyca potrafią zmieniać kierunek, w który patrzą, co jest trochę creepy. Możecie je wydobyć kilofem i użyć do stworzenia golema, który ma twarz posągu. Dodatkowo, kiedy dacie na nie noteblock, usłyszycie nowe dźwięki. Instrumental mobs. Potwory z instrumentami. Dzięki tej modyfikacji na waszym świecie będziecie mogli spotkać utalentowanego, agresywnego moba, który w rękach trzyma trąbkę, bębny lub cymbały. Przykładowo zombie, szkielety, husky, gasty i pająki. Instrumenty dają mobom nie tylko genialny wygląd, ale też specjalną umiejętność. Potwory potrafią teraz odrzucać gracza. Niestety większość mobów tylko fajnie wygląda i nie usłyszycie jak grają. Za to, kiedy zabijecie potwora, ten dropnie instrument, który możecie użyć. Nie tylko będziecie mogli na nim grać, ale też odrzucacie inne moby. The faceless villager. To jest zwykły osadnik. Przyjazny, miły gość, który zawsze chętnie przyjmie od was emeraldy. A to zły wieśniak bez twarzy. Ta modyfikacja dodaje do gry dziwacznego, strasznego moba, który wygląda jak villager, tylko bez twarzy. Respi się w wiosce i na początku wygląda jak zwykły osadnik. Jednak w każdej chwili może ujawnić swoje prawdziwe oblicze i zamienić się w strasznego potwora. Mob jest bardzo niebezpieczny. Po pierwsze, zamienia innych osadników w swoich podwładnych. Po drugie, potrafi przejąć władzę nad zwierzakami w grze i zamienić je w agresywne stwory bez twarzy. Dodatkowo ma 150 punktów zdrowia, a na poziomie gry normalnym zadaje 5 serc obrażeń. Jego głowa porusza się w nienaturalny, przerażający sposób, a w jego obecności usłyszycie dziwne, niepokojące dźwięki.